Białoruś, oficjalnie Republika Białoruś, jest państwem leżącym we wschodniej Europie. Graniczy z Rosją na wschodzie, Ukrainą na południu, Polską na zachodzie oraz Litwą i Łotwą na północy. Stolicą i największym miastem kraju jest Mińsk. Białoruś uzyskała niepodległość po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku. Językami urzędowymi są białoruski i rosyjski, a większość ludności posługuje się tym drugim. Kraj jest znany z licznych lasów, jezior i rzek, które stanowią ważny element jego krajobrazu. Gospodarka Białorusi opiera się głównie na przemyśle ciężkim i rolnictwie. Białoruś jest także członkiem różnych międzynarodowych organizacji, w tym Wspólnoty Niepodległych Państw. Siemanko, rozpoczynamy kolejny odcinek i rozpoczynamy już po trochę naszą wyprawę na Białoruś. Wiem, że pewnie dużo osób zdziwionych jest, że jedziemy na Białoruś, ale to jest ostatni dzwonek, żeby jeszcze dać radę tam dojechać przez granicę, która jest z Polską, ponieważ za niedługo mają podobno zamknąć wszystkie granice. Także zdecydowaliśmy, że musimy to zrobić. Trasa wygląda tak. Samochodem jedziemy do Terespolu, następnie ładujemy się w autobus, którym dojedziemy do Brześcia. A dlaczego autobusem? Ponieważ w kolejce do granicy stoi się podobno 13 godzin. Tak, ostatnio mi kolega powiedział, tyle stał. Mówi, bierze autobus, autobus ma osobną linię, pojedziecie osobną. Jedziemy do Brześcia, tam pozwiedzamy sobie trochę, parę godzin i następnie jedziemy do stolicy, czyli do Mińska. Przyjechałem do kantoru właśnie wymienić pieniądze, ponieważ lepiej zawsze mieć jakąś gotówkę, jak już przekroczymy granicę. Dzień dobry. Ja potrzebuję na Białoruś jakieś pieniądze. Oj, a nie ma pani? No i tak, nie ma. Pani mi powiedziała, że panie, kto teraz kupuje białoruskie ruble? Wszyscy dolary. No to nic, no to jak dolary, no to ja dolarów mam trochę. Bo ostatnio się nauczyłem mieć dolary, bo to bardzo ważne w sumie, bo bardzo często byłem nieprzygotowany, podróżowałem w ogóle bez pieniędzy. No i Uganda pokazała mi to, że jednak warto mieć. No i cały czas mam przy sobie. Także bierzemy trochę dolarów, a później pani powiedziała, że w razie czego te złotówki też tam wymienię na Białorusi, że to nie będzie problemu. No to nic, jedziemy dalej. Cerkiew w Sokółce. W ogóle za chwilę bierzemy motocykl taty Ali. Jedziemy na przejażdżkę. O ile nie zacznie padać. O ile nie zacznie padać właśnie, no. Ale oby nie. Mamy wycieczkę po Sokółce. Tak, idziemy po dzieci mojej siostry. Dokładnie tak, patrzcie jakie domki stare. Ej, gdzie to były te najlepsze domki takie? Kraina otwartych okien. No. Będziemy tam za... Supraś? Nie, jakie to było? Półtora tygodnia, nie. To gdzie to było? To znaczy my tam byliśmy Trześcianka, Puchły, Ciełuszki. Ciełuszki. O, jaki ten bulldog. Profesjonalny ubiór. I jedziemy właśnie na przejażdżkę, zobaczycie zaraz czym. No i gdzie jesteśmy? Zalew Sokólski. Piękny zalew. Ładnie, że tak naprawdę. Nie no, źle nie jest. Tu dookoła jest w ogóle... Dobra, bo akurat masz złe tło. Czekaj, może jakoś się tak przestawię. O. Dobra, też No, słabo. tak będzie dużo lepiej. Co? Ale fajna zajawa, sobie tak pojeździ takim czymś. Powiem, że to ma taką moc. To ma chyba pojemność ile? 1300, 1400 twitadowych? Jakoś tak. Ale naprawdę, co się gazu dodaje, to po prostu potwór. Ale jak ty się w ogóle ładnie prezentujesz. Czekaj, zakryję to i to ja twoją głową, że nie było Chyba widać. wstąpię do jakiegoś gangu. Motocyklowego. Dokładnie tak. Ale naprawdę fajnie, przyjdziemy w przyszłym roku. Trzeba Na dłużej się wybrać. pożyczyć i gdzieś się dłużej wybrać fajną traskę. Ale w ogóle To aż przyjemnie jedzie. tak fajnie robi takie buły z policzków, patrz. Wciągnij policzki. Wyglądam jak taki... No, Dobra, trochę mnie gniecie ten kask, nie ukrywam. możemy się zamienić jak chcesz. Co, wracamy na grillo. No, ale to czekaj, to może byśmy sobie zrobili jeszcze fajne jakieś tam ujęcia na drodze.
przesiąść się do autobusu. Mam nadzieję, że zdążymy na niego, ponieważ o 9:20 odjeżdża. No i trzymajcie kciuki, żebyśmy w miarę sprawnie przejechali granicę. Kolejki na granicy są podobno potężne, autobus niby wymija, no ale zobaczymy jak będzie. No jeszcze pół godzinki będziemy w Terespolu. Mam dużą nadzieję, że zdążymy, ponieważ pokazuje nam, że mamy być 15 po, czy 13 po, a 20 po odjeżdża nasz autobus. No ale w razie czego to zadzwonimy, no, nie, może się uda, że chwilę poczekają. Musimy znaleźć jakiś normalny parking, ponieważ samochód będzie musiał tam zostać do piątku aż, to jest wtorek, środa, no, czyli 3 dni, także oby się udało. No, a tam już Białoruś, już niedaleko jesteśmy, blisko granicy, czy jedziemy blisko granicy. No i dojechaliśmy tutaj na taki parking, 20 zł doba, kosztuje każde kolejne 10. Jesteśmy zaraz koło dworca PKP w Terespolu i gdzieś tutaj właśnie nasz autobus ma odjeżdżać, także idę zapytać zaraz, może gdzieś tu stoi. No jest nasz autobus z firmy RAF Bus. Za bilet zapłaciliśmy po 42,50, normalnie 50 zł kosztuje, ale mieliśmy jakąś zniżkę, nie wiem dlaczego. Się uda za 42,50, niby ma jechać godzinę 20, ale nie wierzę, że tak szybko przejedzie. No siedzimy w autokarze właśnie i kierowca nam od razu powiedział, że jeżeli jedziemy pierwszy raz teraz do Brześcia, no to na 100% wezmą nas na przesłanie. Że będziemy zatrzymani na granicy i będą nas przesłuchiwać. Ja się już stresuję. Mimo, że nic złego nie zrobiła. Nie ma czy... No najwyżej nas cofną po prostu, ale czemu mają nas cofnąć? Dlaczego? Jedziemy na 2 dni pozwiedzać i tyle. Właśnie dostałem SMS-a. Uwaga! Zakaz przebywania w strefie buforowej przyległej do granicy z Białorusią. Stosuj się do poleceń służb. Bądź czujny, informuj o podejrzanych osobach. Kolejka do granicy jest niezła. Ktoś mi mówił ostatnio, że 13 godzin stała, wczoraj usłyszałem, że nawet dużo więcej. Mówił, że samochodem jechać, to my myśleliśmy, że jesteśmy cwaniaczki i wymienimy kolejkę, a kierowca nam powiedział... Wymieniemy kolejkę, a kierowca nam powiedział właśnie, żebyśmy się przygotowali na 10 godzin stania. Szkoda, że nie pomyśleliśmy tym wcześniej i nie mamy żadnego prowiantu oprócz jakiejś... Jednej kanapki. Dobrze, że mamy 2 wody. Ale nie, no zaraz może na granicy gdzieś kupimy i trzymamy kciuki, że jednak szybciej to pójdzie, bo my już stoimy na tej granicy, już polską stronę przejechaliśmy. Tylko po prostu teraz będziemy długo stać. Udało się. 8 godzin, ale to zaraz opowiemy coś więcej. Powiem tylko tyle, że nie było lekko, a nawet było bardzo ciężko i byliśmy o włos od tego, żeby nie wjechać. Ty byłeś. Dobra, ja byłem. Ja byłem, ale mam farta, że mam ale i się udało. Jakbym był sam, to już bym sobie mógł stać w kolejce z powrotem. Jesteśmy w Brześciu, na Białorusi. 122 kraj, który odwiedziłem z krajów ONZ. Powiem wam tak, emocji nie brakowało. Ja już jak siedziałem na przesłuchaniu, to zaraz wam powiemy dokładnie jak to wyglądało, ale tak po prostu będziemy, nie chcę cały czas gadać, tylko będziemy tak rzucać opowieściami przez ostatnie 10 godzin, co się wydarzyło. W ogóle jak usłyszeliśmy, że ma być 10 godzin, a na internecie było napisane autobus, godzinka 20 jesteście na miejscu. No może tak, ale to było jeszcze przed zamknięciem granicy, która jest na górze na Podlasiu. To teraz jest tylko jedna granica otwarta i wszyscy są tutaj. Także kolejki nawet autobusowe trwają 10 godzin. Z powrotem podobno ma być to 20. Nie. No ale nie, ale 20, ale chłopak właśnie, z którym jechaliśmy z Polski, dał nam świetną podpowiedź. Powiedział tak, nie kupujcie żadnego biletu, idźcie na samą granicę, jak najdalej, miejcie wszystkie autobusy, samochody, wszystko do samej granicy, dojdźcie gdzie się przychodzi i zapytajcie kierowcy, czy was weźmie za parę dolarów, czy parę tych, żeby was tylko wsadził, przewiózł przez granicę i zaoszczędzimy podobno bardzo dużo czasu. No jesteśmy w ogóle na dworcu, musimy iść na tą kładkę tam. Chodźmy, bo zapytamy najpierw o pociąg, a później pójdziemy coś zjeść, bo my nie byliśmy przygotowani na tyle czasu. My dzisiaj z rzeczy, które zjedliśmy, to były 2 trójkąty, kanapki, na pół oczywiście.
chipsy, orzeszki jedne No generalnie dramat. i po batoniku. A najlepsze jest to, że wyjeżdżaliśmy od moich rodziców i moja mama mnie pytała, może zrobić wam jakieś kanapki, coś wam przygotować na drogę. Nie, mamo, to tylko chwila, przecież my zaraz przejedziemy, pójdziemy sobie zjeść. No, było tak, samochody stoją długo, ale Wiecie autobus co? to osobno przejeżdża. Ale naprawdę, nigdy nie można odmówić mamie przygotowania albo wiecie, dostania jakiejś wałówki na drogę. No i w ogóle powiem wam tak, no, jak on nam to powiedział o tych 10 godzinach, ja mówię nie, no nie wierzę. I nie było 10, było ile? 8,5? No, z 8,5. 8,5, ale to mówię, że w tą stronę to idzie lekko, powrót jest dużo gorszy. No. Jejku, ja nie wiem. No i niestety nam się trochę ukrócił czas, dlatego będziemy musieli tutaj zostać dłużej. Planowaliśmy wrócić już w piątek na koncert, niestety się nie uda. W piątek wieczorem dopiero mamy zamiar tutaj wrócić i w nocy przekroczyć granicę właśnie. Liczymy, że trochę będzie lepsze, a teraz jesteśmy na dworcu kolejowym i idziemy szybko kupić jeszcze bilety na jutro, żeby dojechać sobie pociągiem do Mińska. Wcześniej miało być tak, że mieliśmy przejechać i tu pociągiem. No ale odkąd się zaczęła zaraza na świecie, to po prostu pociągi nie kursują przez granicę. A nie zaraza, a nie wojna? Nie, zaraza. To już długo, od 2020 już nie kursują. A, myślałam, że to przez wojnę. No nie. No i jutro takim pociągiem będziemy sobie jechać. Tak, w Polsce. No jak w Polsce, dokładnie. Tutaj w ogóle dużo osób nam mówiło, że tu jest bardzo dużo rzeczy jak w Polsce właśnie. No, ale ogólnie Polaków to tutaj nie słychać w ogóle. No tylko nie no, na granicy jednego słyszeliśmy chyba. Ale sami ci, jak chcę powiedzieć, celnicy tak na granicy, po co wy tu jedziecie? No. Po co wy jedziecie na Białoruś? Ja w ogóle, mnie to wypytywali Zaraz tyle może czasu. opowiemy dokładniej, co? No, w sumie racja, no to jest bardzo ciekawe. Jak mieliśmy przesłuchanie. W ogóle nie każdy z was, kto będzie jechał, niech się przygotuje na przesłuchanie na granicy. Tak. Z takich ważnych spraw, które musicie wiedzieć o Białorusi, no w sumie w najbliższych 3 odcinkach prawdopodobnie wam trochę poopowiadamy. Nie będzie na pewno wszystkiego w jednym odcinku, żeby też każdy był ciekawy. A to jest to, że żyje tu 9,5 miliona ludzi. Nie potrzebujecie żadnej wizy, żeby przekroczyć granicy, ponieważ Polska jest zwolniona z ruchu wizowego z Białorusią na ten moment, żeby poprawić stosunki między Polską a Białorusią. I dodatkowo ten kraj jest 1,5 razy mniejszy niż Polska. Odwiedzimy 2 miasta, czyli właśnie tutaj Brześć, które było, to w ogóle Brześć to do 1945 roku to było polskie miasto. No i pojedziemy oczywiście zwiedzić stolicę. Właśnie chłopak nam opowiadał, jak było otwarte Grodno, tam ta granica z Grodnem, to tutaj to się przejeżdżało po prostu. No mówię, że to w ogóle się nie stało w kolejkach. A teraz, jak to jest jedyna granica otwarta z Białorusią, Ale ładnie. no właśnie nie wiem, czy tu musimy iść? To wszyscy po prostu tutaj, nie, chyba nie tu, ale kasę, no. Wszyscy przekraczają granicę tutaj. Jest masakra. W tą stronę mówi, że 10 godzin to jest norma i to autobusem, samochodem jest dużo więcej, a wraca się około 20 godzin. Ale warto jest znać cyrylicę, jak to się przyjeżdża po angielsku, tutaj żadnych napisów nie ma. Ja na przykład miałem 4 lata rosyjski. Ja też. Potrafię nic. Musimy bilety kupić. Mińsk, a to jest 19. No i dobra, mamy bilety kupione. Troszkę nie całkiem po naszej myśli, ale inaczej się nie da. No. Jutro mamy na 14 godzinę i będziemy w Mińsku po 18. Tak mówiła, tak? Mhm. Jakoś ta 18:37 będziemy w Mińsku jutro. No i następny dzień mamy też jakoś na 15. Będziemy mieli w sumie ogólnie pół dnia, noc i kolejne pół dnia. Dobę po prostu. Tak, no. Dobę w Mińsku. Spokojnie nam wystarczy, żeby sobie fajnie zobaczyć, czy skoro tam mamy hotel już zarezerwowany za 200 zł, ale tutaj nie mamy w Brześciu żadnego. Teraz będziemy robić tour. Także teraz będziemy robić, The hotel. ale najpierw będziemy jeść, bo jesteśmy okropnie głodni. A i powiedz, ile to kosztowało jeszcze? 90, w sumie zapłaciliśmy 90 tych rubli białoruskich, ale nie wiem, po ile jest ten rubel, także dopiero później sprawdzimy, bo nie wiemy, ile on stoi. Jak będziemy mieć internet. Poczytałem trochę też o tym, że swojego czasu Brześć był promowany na różnych polskich stronach, że właśnie Polacy tutaj przyjeżdżali, że go odwiedzali. No i zaraz wam pokażemy, postaramy się pokazać właśnie z jak najlepszej strony to miasto i zobaczymy, czy naprawdę warto.
czy było warto stać tyle godzin właśnie w kolejce do granicy, żeby przyjechać i to zobaczyć. No powiem wam, że gdyby nie to na pewno by było warto, bo wszędzie jest warto, tak, podróżować, ale... No właśnie przedtem, zanim zamknęli tamtą granicę. Jak Tak. wtedy podobno się tylko przyjeżdżało. No ten chłopak, co tam jechał, akurat trafiliśmy na fajnego chłopaka, który jak się stało też, że nas oglądał, pomógł. No i nam podpowiedział trochę fajnych rzeczy. No i mówi, że wcześniej to się po prostu jechało. Nie było stania. Nie tak jak teraz, no. Sowiecka. Czekaj, to jest Sowiecka? No to jesteśmy. Właśnie główną ulicą w Brześciu jest ulica Sowiecka. To jest ulica, która idzie około 2 km i wszystkie atrakcje właśnie tego miasta są przy tej ulicy. Także zaczynamy w porządku od cerkwi. Cerkwi, tak? Tak. Cerkwi. Chodź jakoś stania w dobrym miejscu, żeby ją ładnie pokazać. No i to jest cerkiew bracka dokładnie. Z XX wieku. Naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Ogólnie na tej ulicy Sowieckiej znajdziecie wszystko, co potrzebujecie. Restauracje, sklepy z pamiątkami, główne atrakcje miasta. Dlatego musimy znaleźć jakąś dobrą restaurację. Chcemy znaleźć jakąś z takim typowo lokalnym jedzeniem białoruskim. Z tym, że nie wiemy za bardzo, co to jest lokalna kuchnia. Ale to jest chyba bardzo zbliżone do polskiego jedzenia chyba też. Jestem w szoku, że tutaj naprawdę jest mało restauracji, bardzo. Nie jest mało. No gdzie widzisz restaurację? No na ta ulica ma 2 km. Pewno zobaczymy dużo. Nie wiem, akurat jak się przyjedzie z Polski, gdzie w Polsce jest restauracja na restauracji. No tam jest jedna na drugiej, no nie ma co ukrywać, ale możemy po prostu iść na samym końcu tej ulicy, zaraz znajdziemy coś. No i wchodzimy tutaj dokładnie na ten deptak. Ja mówiłem, ale że po prostu za szybko zaczęliśmy. A i to jest 29, a przy 79 zaczynają się te lampy, które codziennie zapala latarnik. Takie lampy gazowe. Też jedna z atrakcji tego miasta. Tylko nie mogłem nigdzie znaleźć, o której godzinie on zaczyna je zapalać. Ty, ale w sumie to może przy 29, a nie 79, bo tu są takie lampy właśnie, bo tam było napisane, że 2 rzędy lamp, które codziennie są właśnie tak zapalane. Dobra, idziemy do jakiegoś ogródka, siadamy i jemy, tak? Tak, i obserwujemy, co się dzieje dookoła. Dokładnie tak. Dobra, sprawdziłem to i to jednak jest od 79 zwyż, a nie tutaj, czyli jeszcze do tego miejsca nie doszliśmy. Chłopak w autobusie w ogóle powiedział nam, żebyśmy się spodziewali tego, że możemy mieć ogon, że po prostu nas mogą śledzić. Opowiadało mu historię 2 takich chłopaków, którzy też, znaczy w sumie 3. Fajnie w ogóle z nim pogadałem trochę. Najpierw opowiadał o 2, których zabierał z powrotem przez granicę, bo ich nie wpuścili, bo jeden miał jakieś zdjęcia z militariami w telefonie, a drugi był na Ukrainie, podczas gdy już była wojna. A to jest od razu macie bana. I był jeszcze trzeci, który mówi, że też jakoś tam przekroczył granicę i później w każdym miejscu, gdzie był, widział po prostu te same twarze, widział po prostu, że go śledzili. Aż do samego wyjazdu stąd. Ale co do tych zdjęć, to powiem wam, że bardzo się obawiałem tego, że nie wjadę, ze względu na to, że wiecie, no mam zdjęcia z Afganistanu, mam zdjęcia z Jemenu, całkiem niedawno, mam zdjęcia z Somalii. No po prostu, jak wczoraj wpisałem Afganistan, to było 800 różnych zdjęć w telefonie, a no przecież ja nie będę tego wszystkiego usuwał, bo po pierwsze mi szkoda, a po drugie, no bez sensu trochę. No ale na szczęście nie wiem. Chyba olali to totalnie, no bo galerię przeglądali calutko. Plus dodatkowo na sam koniec... Nie wiesz, co Afganistan ma do nich tak naprawdę. Nie ma nic, no ale no to wojenny kraj, no. A jeszcze na sam koniec sprawdzili nam nasze IP telefonów, zrobili zdjęcia. Także pewnie Znaczy, w ogóle możemy być trochę kontrolowani tutaj. Czekaj, żeby nie dojść do muzyki. Słuchajcie, Piotrek wychodzi, ja już szłam po Piotrku i Piotrek wychodzi i mówi, no nie wpuszczą nas. Mówię, co ty gadasz, no jak to nas nie wpuszczą? No nie wpuszczą nas, no i ja poszłam. Mi nie zadawali tylu pytań, co Piotrkowi. Zapytali tylko, co robię, czy mam pieniądze. Ja mówię, no mam, na pewno nie przyjeżdżam tutaj do pracy. I co? A, no i właśnie powiedziałam, że napisaliśmy bułka i że organizujemy wyjazdy, bla bla bla. I oni już tak wiecie na śmiesznie i po mnie już zawołali Piotrka, więc wydaje mi się, że ja trochę rozładowałam. Może tak, bo dla mnie byli całkiem bardzo poważni i dodatkowo też na sam koniec jeszcze jak mnie zawołali, to sprawdzali ile mam pieniędzy, musiałem dokładnie policzyć, musiałem powiedzieć po co mam, powiedzieli mi, że absolutnie się tutaj nie bił, bo to się do więzienia za to idzie. A u mnie było bardzo miło i nawet jeszcze coś zażartowali, że o ja nie mogę, że nie mogą mnie tutaj wpuścić. Ja pytam dlaczego oni, no że za piękna jesteś, że coś takiego. I jakoś tak wyszło, że ostatecznie
No powiem wam tak, pierwsze wrażenie, jak tam szliśmy ulicami, mówimy, o kurde, tu nikogo nie ma, tu nie ma w ogóle ludzi, co tu się będzie działo. A teraz super. A teraz jak szliśmy na deptach, no to naprawdę jest świetnie. W ogóle wczoraj tyle, jak opublikowałem na Instagramie, że jedziemy dzisiaj na Białoruś, naprawdę, nie wiem, dostałem kilkanaście wiadomości, uważajcie na siebie. I to dostałem też nie tylko od ludzi, którzy na przykład nigdy tu nie byli, tylko słyszeli coś, ale dostałem też od ludzi, którzy tutaj mieszkali. I tak samo jak spotkaliśmy taksówkarza jednego w Warszawie, to też nam mówił, że no, uważajcie na siebie. No. Dobra. Nie rozumiemy zbyt wiele, ale wybór... O, jest menu. Chodź zobaczę właśnie. To, że nie rozumiemy napisów, to nieważne, bo są obrazki. Oj. To szkoda, że my nie wiemy, ile to jest pieniędzy. No właśnie, to znaczy, no trudno, no później zobaczymy. Takie... Daj tobie, o, zupki są. O, co po angielsku. Barszczyk, o, ja bym chłodnik. chętnie spróbowała takiego chłodnika. No ja barszczyk, o, naleśniki są. Super, o, naleśniki z mięsem. Co dalej dla jeszcze? mnie rewelacja. Co tu jeszcze mamy? Tutaj Jakieś kotlecik, jedzenie, jakiś no. kurczak, Tutaj też jakiś kotlecik. biły bacon, Mi się bardzo podoba. Placki ziemniaczane i ja jestem w domu. pierogi, No, dobra. palmieniki. Wygląda To tutaj... jest takie międzynarodowe. Jedzenie wygląda to całkowicie jak u nas w restauracjach na Phuket rosyjskich, nie? Chodź. Totalnie. Przynieść nam już lokalne piwko. Bardzo dobre. Dobra, opowiem wam może, jak wyglądało trochę, znaczy tak w skrócie na granicy. To, że staliśmy bardzo, bardzo długo, to jedno. Pamiętajcie o tym, że sobie wziąć jedzenie, bo na miejscu możecie kupić tylko jakieś przekąski. Właśnie czekamy tutaj na nasz barszczyk, chłodnik i jeszcze pyszne jedzonko. No i tak, dochodzi do tego, że już idziemy, żeby nam wbili pieczątki do paszportu. Oczywiście pani jak zobaczyła, że jesteśmy z Polski, to zaczęła zadawać pytania i tak dalej, po co i jak. I nagle zatrzymała nasze paszporty, powiedziała, że mamy odejść na bok i czekać w kolejce. Po tym jak tam czekaliśmy tam kolejne jakoś, nie wiem, z godzinę czekaliśmy. Godzinkę, no. Z godzinkę tam poczekaliśmy. Przyszedł po nas pan, który zabrał nas na górę do pokojów przesłuchań po prostu. No i każdego tam po kolei brało, to cała grupa była ludzi. No i wchodzę do środka, aha, pozbierali wcześniej wszystkim telefony, pozbierali paszporty wszystkim. No i wchodzimy do środka, mają mój paszport na stole, siedziało ich tam dwóch. Dodatkowo trzeba było wybrać swoje dwa telefony, ja miałem dwa telefony, to musiałem wybrać swój telefon, dać im, odblokować. No i wszystko po kolei tam sprawdzali w tym telefonie, plus zadawali pytania. Pierwsze pytanie, co robię i tak dalej, czy byłem właśnie na Ukrainie, kiedy byłem, gdzie podróżuję, z czego żyję, po co w ogóle przyjechaliśmy, i dlaczego. No dużo takich podchwytliwych pytań, czy palę papierosy na przykład pytali, czy... czekajcie, co jeszcze takiego dziwnego zapytali? I wiesz, że mnie w ogóle nie pytali o takie głupoty. Nie zadawali naprawdę, nie wiem, z 30 pytań. Ty na pewno po prostu wyglądasz dużo bardziej podejrzanie niż ja. Tak, to na pewno, to jestem tego świadomy. Jeżeli pytali, czy palę papierosy, ja powiedziałem, że nie, że ja sportowiec. No i wtedy mówią, no to ci nie wpuścimy. Ja mówię, ale dlaczego? A ja mówię, no bo po prostu nie wiedziesz na Białoruś. Ja myślałam, że ty w ogóle żartujesz, że ty mnie oszukujesz. Nie. Oni mi bo... powiedzieli, że nie wjadę, po prostu, że mnie nie wpuszczą. Bo ty mówisz, że nie wjedziemy. No i wiecie, ja myślałam, że to na poważnie, że tam jest jakaś w ogóle, no... Przestraszyłam się trochę. Ja tam wchodzę, taka mega miła atmosfera, oni sobie tak ze mną żartowali. Oni nie byli mili, oni nie byli niemili dla mnie, byli mili, normalnie ze mną rozmawiali, tylko po prostu jak popatrzę, on mówi, po co ci tyle tatuaży? Ja mówię, bo ja lubię tatuaże. No i ja po prostu powiedział mi, że nie wjadę, po prostu, że nie, no że ja nie mam wjazdu na Białoruś i tyle. No i powiedzieli, idź po dziewczynę. No ja wziąłem swoje rzeczy i byłem przekonany, że już mnie nie wpuszczą, że koniec, że 8,5 godziny na granicy na Marne i nie wjadę. No ale Ala weszła, uśmiech hollywoodzki, No nie. ładna dziewczyna i po prostu widać, że nie jestem niebezpieczna. No i koniec Chyba końcem tak. jesteśmy na miejscu. Ale powiem wam tak, że i tak głowa będzie dookoła chodziła, będzie się trzeba rozglądać, czy ktoś nie idzie za nami, bo pewnie tak będzie, mogę się założyć. No i tak, mój barszczyk, Ali placki ziemniaczane, ale już jadł chłodnik, jak chłodnik chyba był średni, co? Dobry? No. Ale barszczyk próbowałeś, dobry, tak? To super. No i co tam masz? No. Na drugie danie. Kurde, cały czas na grzyby trafiam. Też grzyb. Gdzie jest mięso? A może to tylko grzybowe? No, jest mięso.
Takie posiekane. Dobre? Dobre, zapieczone ziemniaczki, śmietana, pomidor. Dobra. O, musimy sprawdzić, ile ruble stoją, żebyśmy wiedzieli, ile Właśnie, taki dawaj, coś sprawdzimy od kosztuje. razu, no. No i dobra, ustaliliśmy, po ile jest rubel białoruski. Za 10 zł macie 8,2 rubla. Czyli cena była całkiem dobra, jakby nie patrzeć, co nie? Za ten obiad. Za obiad, no. I za pociąg. Za pociąg zapłaciliśmy w sumie 110 zł. 110 zł około, tak, no. To w dwie strony, po 4 godziny ponad. Całkiem spoko. I w ogóle ustaliliśmy, że w tym mieście żyje ile? 350 tysięcy ludzi? 50 tysięcy ludzi, to o 50 więcej niż w Białymstoku, więc To jest po prostu szok. Ogromne miasto. Małe miasteczko. No. Ja myślę, że teraz czas iść w poszukiwaniu lodów. Myślę, że Od ciasto może myślę, że jakieś, tam jest dobre miejsce chyba. a może jakieś ciasto lokalne. Ja myślę, że to trzeba do filmu, na potrzeby filmu. Tak, nie, no na pewno, Na tak. potrzeby filmu trzeba spróbować lokalnego Na ciasta. pewno, patrz jakie gołębie. Pięknie gra, jeszcze ma tancerza gratis. Patrz jak wybija. Chodzi mi oczywiście o tancerza. Może magnesy mają? O, mają. A, ale nie mam gotówki. Musimy zamienić gdzieś pieniądze. Kupić jakieś magnesy z Białorusi. Dobra, pierwszego hotelu nie ma. Niestety, idziemy szukać dalej. Nie możemy go jakoś znaleźć. Ciekawe, czy to zawsze tak jest, że sprzedają jakieś rękodzieło, czy tylko dzisiaj? Bo zresztą wszędzie jakieś takie No właśnie zertu torby z obrazami. No. Ciekawe, ciekawe. No, jesteśmy na końcu deptaka i tutaj to już jest taki PRL-ik trochę. Ale ogólnie mam, powiem tak, po ludziach tutaj, żeby oczywiście nikogo nie obrażać, ale widać, że to jest taka Polska wiele lat temu. Wiele. Inne pokolenia takie. Jak u nas się to już skończyło dawno, to tutaj tak dalej wygląda. No, tu to żala wygląda, co? Tak, właśnie mówię do Piotrka, że teraz przez ten, jak szliśmy przez ten deptak, to w ogóle nie wyglądało tak, jak ja sobie wyobrażałam Białoruś, a tutaj już tak. już tak jest. Tutaj jest nasz hotel. Nazywa się Hotel Inturyzm. No, klimacik mocno. Obok kasynko od razu. No powiem wam, że tak, na internecie była cena 300 zł, że kosztuje. Także drogo, ma 2 gwiazdki. No, zobaczymy, czy w ogóle będzie śniadanie w cenie. No w ogóle zobaczymy, czy tu będzie taka sama cena, jak na internecie było podane. I żebyście wiedzieli, że tu żadnie Airbnb nie działa, ani nie działa Booking. Do tej pory ludzie bardzo pomocni, I nie? bardzo mili. Naprawdę. No, okazało się, że nie ma tutaj miejsca, co bardzo dobrze dla nas, bo nam pani zadzwoniła do innego hotelu, który się nazywa Białoruś i tam jest za ile? 136 mówię, ale? 136, no to jakieś 150 zł, tak? No, czyli idealnie, połowę taniej niż tutaj. No. Także dla nas świetnie. Pan... Zobaczymy, jakie warunki. Znaczy, zobaczymy. No nieważne, jak że się tylko przespać. W brudnym, edukacyjnym pokoju, ale... No, damy radę. No, ale wracając właśnie do tego, że naprawdę ludzie są Mili. bardzo mili. A w ogóle dzisiaj tu jest święto niepodległości, tak? No, nie Właśnie teraz było w telewizji pokazane, jak parada idzie cała wojskowa ze sprzętem jedzie. Chyba w Mińsku, no. Jestem ciekawa, bo gdybyśmy na przykład byli teraz w Mińsku, przecież i tak byśmy nie mogli tego nagrać. No nie moglibyśmy, ja właśnie sobie o tym pomyślałem. Ja też właśnie o tym że nawet byśmy nie moglibyśmy sobie poglądać, a nawet ale nic byśmy nie mogli nagrać. Tego nagrać, bo później byśmy mogli mieć duże problemy na Fo. granicy. Można by do więzienia trafić Właśnie. za to. Czy to jest nagrywanie sprzętu wojskowego i tak dalej, to bardzo duże kłopoty. A co to jest? Nie, to nie to jeszcze. Nie, to chyba nie. Nasz hotel chyba jeszcze dalej. Czy to już tu?
Zastanawiam się, czy to już jest nasz hotel? Ale chyba nie, chyba dalej, ale chyba budynek dalej to było. No i to jest hotel, w którym się zatrzymujemy. On wygląda lepiej niż tamten na pewno. Ale to połowę tańszy. Ale może jakby się osobiście zapytało o tamten, to też byłby tańszy. No może tak, może na internecie była po prostu taka duża cena. W ogóle jedyna aplikacja, którą tutaj znalazłem, na której coś działało, Polo mi podpowiedział, to było Trip.com. I tam na przykład były na Trip.com tylko 3 hotele, tutaj z Brześcia. I okropnie drogie. Ale chcieliśmy, wiecie, coś zarezerwować. Znaczy tu nie zarezerwowaliśmy, to zarezerwowaliśmy jakieś za 200 zł w Mińsku, że na granicy po prostu mieć jakąś podkładkę, że jedziemy po coś, bo nie mogliśmy kupić biletów, bo się nie dało zarezerwować. To chcieliśmy mieć chociaż hotel. A szczerze mówiąc, pytali cię w ogóle o hotel? Bo mnie nie nawet. A nie, sorry, mnie pytali, czy mam rezerwację, ale nawet nie chcieli, żebym udowodnił. No i tak, nasze piętro, wiadomo, kanapa, 2 fotele musi być. Wyobraź sobie ten korytarz na grzybach. Niekończący się. Czekajcie, zobaczcie jeszcze widoczek tylko. O, jest dopełnienie butelki. Właśnie pytaliśmy o wodę. Gazeta leży. Ciekawe, jutro pochodzimy też tutaj troszkę po osiedlach, żeby zobaczyć troszkę bardziej lokalnie, jak wyglądają budynki, bo wiecie, przejście przez centrum to niedużo. Na osiedlach zupełnie inaczej. Ale to jest ten klimat. Gazeta jest, można sobie usiąść, poczytać. Ale fajnie, że nam się udało, no połowę taniej niż tam. Nie ma źle. Telewizorek jest, klima jest. Czy za tą kasę? Za takie pieniądze? Gdzie jest kontakt? Pięknie. Jakiś widoczek. A w łazience jak? Spoko, naprawdę. Wanna czy prysznic? Wanna? O, super. Dlatego 10 wieczorem, a dalej jest jasno. No ale to dlatego, że tutaj się o godzinę zmienia czas. Tutaj poszło godzina do przodu. No, ale i tak, godzina 22. No, przed chwilą był ładny zachód. A jak przed chwilą oglądaliśmy, co się dzieje w Mińsku, to tam to był zachód. Piękny. Karaoke. O, ciekawe, że to takie karaoke jak w tym, w Wietnamie. Przyszliśmy sobie na fajkę, na Perolka. Pan się nas pyta, chcecie najmocniejszą, a my w ogóle nigdy w życiu nie wiedzieliśmy, że w ogóle można sobie wybierać stopień mocy. Mówimy, nie, średnią. Jest takie mocne, że się tego paść nie da. Ale za to Aperol słaby. No tak, no to w sumie się Równoważy. Równoważy się, o właśnie, tego słowa mi zabrakło. O, ale trochę ludzi dzisiaj było. Jest 23. Było. Właśnie się zastanawiamy, czy przypadkiem jutro nie jest wolne. Przez to. Bo u nas na przykład jest jakieś takie święto, na drugi dzień jest wolne, tak? Chyba tak, no. Czy w ten dzień jest wolny, a na drugi no różnie, no też. Chyba też. Trzeba przebaczyć sobie jakieś imprezy nawet ten dzień. Sylwester na Białorusi. Normalnie walą tymi petardami się nie kończy. No, tak w ogóle pierwszy odcinek z Białorusi kończymy teraz. Wracamy już do domu. Na sam koniec chciałbym wam powiedzieć, że wyszła nowa kolekcja z letniej kolekcji z podróży wojownika i Extreme Hobby. Także jeśli ktoś jest zainteresowany kupić sobie jakąś fajną koszuleczkę, polecam serdecznie, wbijajcie na sklep Extreme Hobby. Jest parę fajnych letnich kolorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Są małe wzory, są większe wzory, także na pewno wam się spodobają. Polecam serdecznie i pamiętajcie, że zostało już bardzo mało do 500 000, także jeśli chcesz mi pomóc, a nawet może już jest 500 000, jak oglądacie ten odcinek, nie wiem, bo będziemy go publikować dopiero po wyjeździe z Białorusi. Dlaczego? Sami chyba wiecie. No,
wspierajcie kanał, zostawiajcie subskrypcje, piszcie komentarze i bądźcie ze mną. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie będziemy już w Mińsku, czyli w stolicy Białorusi.